Zaryzykowałem i lecę do Kalifornii, żeby przeżyć życie marzeń amerykańskiego studenta. Dodatkowo zaskoczył moją crush, bo napisałem jej, że mnie nie będzie, a prawda jest taka, że lecimy tam. I jak wygląda prawdziwa amerykańska bryla? I remember now perfectly like the first time in CU. When we drove with the bus. Yeah, like it was very similar. Like going to the airport, and I remember, oh, what a small German. And now we go to California from Miami. 1 year later, say, see me and you. Ta przygoda miała zacząć się pięknie, ale już na lotnisku przeżyłem najdziwniejszy lot w całym moim życiu. Bo na początku Maxiego gdzieś cofnęli przez błąd informacyjny z biletem i później jeszcze wyszła jakaś afera. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Away from the gate. Walk away from the gate. I'm talking to you right now. This is the 5th time. You're not gonna get it. Imagine, we have to stay. Did you update your list? Update the thing? No seat to type in. Tak się śmialiśmy, a okazało się, że chyba coś źle zrobiliśmy i nie mieliśmy przydzielonych miejsc, przez co nie chcieli nas wpuścić do samolotu. Ale na szczęście finalnie udało się to jakoś ogarnąć. 32A. Okay, you'll remember that? Trochę stresujący początek przygody, ale moja ekscytacja i tak wtedy sięgała zenitu, bo znowu czułem się jak w filmie. Dla chłopaczka ze skromnego domu i szarych bloków, który wychowywał się na amerykańskich filmach, żyć jak student w Stanach Zjednoczonych i to jeszcze w Kalifornii jest naprawdę dużą rzeczą. Ja wydałem na tą przygodę całe moje siano i najbardziej w tamtym momencie zależało mi na tym, żeby przeżyć ten semestr na 100% tak, żeby fabuła i content życia oddał. Podczas lotu stresowałem się dość mocno tymi wszystkimi rzeczami, tym, że nie uda mi się na przykład załatwić tych studiów tam i że na przykład ta niespodzianka dla mojej crush nawet się nie uda. Po prostu byłem w takim lekkim, wiecie, stresie. I wtedy Maxi do mnie mówi: stary, wyluzuj, przecież my lecimy do Kalifornii. Wylądowaliśmy w San Diego i zaraz przyjeżdżałem po mnie do kumple Maxiego w sumie. Po wylądowaniu czułem mega ekscytację, ale co najśmieszniejsze, ja nawet nie wiedziałem, gdzie będziemy mieszkać, bo wszystko ogarniał Maxi. I kiedy przyjechałem na miejsce, to złapałem się za głowę. Zobaczcie, w jakich warunkach mieszkaliśmy w tym semestrze. Bo to jest kurwa jakiś kosmos. Jakbyście zobaczyli moją pierwszą reakcję na to wszystko, to byście się zesrali ze śmiechu, bo ja po prostu, no giga się jarałem, że w takim miejscu mogłem mieszkać. To było pierwszy raz w życiu, gdzie mieszkałem w takich warunkach, bo za pierwszym razem jak byłem w Stanach, to mieszkałem w najtańszym akademiku na całym kampusie. Ale teraz dzięki Maxiemu, no, będę mieszkał w takich warunkach, więc zapraszam na house tour. Tutaj, proszę Państwa, winda. Let's see what the luck will say. Oh, we're lucky. We're lucky to unlock. Oh, unlock. Na trzecie pięterko i cyk. Let's go inside. Let's go. Światło tu zapalimy. Jak zwykle kuchnia ujeba. But it's very nice. It's very nice. Tutaj nasz pokój. It's our room. Here's this motherfucker, German motherfucker. To jest moje łóżko, to jest jego łóżko, widzicie? Jest samo uwielbienie. A tu mamy łazienkę. Elegancko jest, kibelek, prysznic tutaj. Oczywiście Amerykanie głupi mają jakieś dziwne takie włączniki wody i takie dziwne spłuczki. Bro, I'm just showing because they have different... Nieważne, bo nie mieszkamy tutaj sami, moi drodzy. Poznajcie naszych roommate'ów. Witamy się tutaj z naszym ziomeczkiem. What's up, brother? I to jest Kai, proszę Państwa. Kai, you are from Korea, South Korea? Yeah, South Korea. Hello guys, yeah. Hi guys. You wanna say pokaż cycki? Pokar what? Pokaż cycki. Pokar Cycki. Pokar cycki. Pokar cycki. You like, show me your tits. Idziemy do góry. To jest Kai z Korei. A tutaj jeszcze jest Max. First dropping. So Max, you are from French. You like baguette. What your favorite? You like snails? No. Is it I bad? mean, it's not bad. It's not bad, the snails? It tastes nothing. Oh, so No it's like... taste. It's like a gum.
Okej. No chłopaki na początku byli dość nieśmiali, ale później trochę się otworzyli. Oh, you're going outside and you have already, yes, like hotel. Yeah, the pool, bro. Ah, so good. Tutaj mamy basen z jacuzzi i leżakami. Przydały się, bo miałem cel, żeby się opalić jak najbardziej mogę. Mamy tutaj grill, siłownię. Trochę mała i nie ma sztank, ale ogólnie jest cacy. W ogóle najlepsze maty, na których ćwiczyłem do tej pory. Oh you bitch! Oh no. It's over. Więc tutaj bardzo fajne miejsce. Tutaj mamy piłkarzyki, tutaj mamy bilard i kuchnia, proszę państwa. Hallo Radosław! We don't care about this. Yeah, we really don't care. Dobra, ale co z tymi studiami i co z tą dziewczyną, o której tyle gadam? Wszystkiego dowiedziałem się już w pierwszych dniach i właśnie do nich przejdziemy, a dokładniej przejdźmy najpierw do tej dziewczyny. Bo przez cały lot do Kalifornii o niej mówiłem. No dlatego jestem idiotą i stawiłem storkę, że lecę szybko. Wziąłem ją, usunę. Miejmy nadzieję, że ona tego jeszcze nie widziała. I że uda nam się niespodziankę jakąś zrobić, nie? Więc skoro poznajecie już osoby, to poznajcie też Sophie. You want this? Yeah. Dziewczyna, z którą pisałem i polubiłem ją. Jest to rodzina Maxiego, więc też z nami pomieszkiwała i też odebrała nas z lotniska. No, Sophie wtedy była w szoku, więc można powiedzieć, że niespodzianka się udała. Wtedy za dużo nie gadaliśmy, ale gdzieś tam sytuacyjnie spędzaliśmy razem czas. Na przykład jak odwiedziliśmy naszą pierwszą kalifornijską plażę. Jak widać od początku, jednak się nie lubiliśmy, ale może później coś się zmieni. Nieważne. W pierwszych dniach wszystko poznawałem dopiero tam i kalifornijskie plaże zrobiły na mnie dobre wrażenie. Ludzie mówią, że jest z nich coś wyjątkowego i zdecydowanie miłość wisiała w powietrzu. Jebali się tam właśnie. Są palmy, surferzy i... Let's go. Ale ponoć ta plaża w Carlsbad jest jedna z tych średnich, więc zobaczmy kolejną, na Oceanside. To nawet jeszcze nie jest Los Angeles, a już wygląda jak GTA trochę. Damn. Let's go. Tutaj z Maxim zobaczyliśmy, że ktoś gra w piłkę na plaży i musieliśmy się dołączyć. Żyć tutaj. Trzeba wymanifestować na następne 5 lat. Po pierwszych dniach zdążyłem zakochać się w Kalifornii. Ci ludzie, vibe oraz acai bowl, no to gówno jest serio dobre. Jeszcze raz coś takiego wziąłem. Słuchajcie, prawdziwy banger. I don't know, do we have this in Europe or no? In Germany we do. No, I don't know how in Poland. To jest acai, to jest z owoca, tutaj macie dodatki, macie banan, kakao, nutella i peanut butter. Okay, this is like ice cream, bro. It's kinda ice cream with fruits. Huh? This is like smoothie. You can put focus on this. Dobra, nieważne. Fajnie, takie orzeźwiające. It's very fresh, like refreshing this food. This is perfect for summer or something. It is. Ja wiem, że zachwycam się tutaj wszystkim w tym filmie, ale słuchajcie, to są moje realne pierwsze wrażenia z Kalifornii. Mnie po prostu wszystko jarało fest, no bo możliwe po prostu, że to było placebo, że wiedziałem, że to jest Kalifornia i mówię, ja pierdolę. Ale no jeśli mamy nawet przejść do spraw szkolnych, to przed załatwieniem ich zwiedziliśmy kampus i muszę wam powiedzieć, że to jest chore. On był lepszy niż w tej poprzedniej szkole. I always saw it in the movies, bro. Yeah, it looks like a movie. Oh. Very American. Byliśmy pogadać w sekretariacie oraz przywitać się z drużyną. I Maxi opowiadał, co się działo na Florydzie. Yeah, you wanna listen? Sure, hit me with it. Okay, I'm gonna hit you. There you go. You have to sit because it's too tough. So like we went to the club, yeah? And there was one girl, like everyone from the group said, wow, she's so fine.
I was the only one who said, well, yeah, she's beautiful from the face and everything, but she was like 6'7". She was 6'7". Nice. Yeah. Love it. Then of course she came up to me, the only one who didn't want her. Of course. No, of and then course. Of course, no, of course. naturally she gravitated towards all this. No, I mean of course because like I was the only one who didn't want. Is it because you're insecure about your height? Be honest. No, but he was like 3 steps on this, you know? I was. And then like yeah, I don't know why, but then I made over, yeah. I don't know why. I don't know why. I couldn't guess why. It's model from Under Armour, yeah. Okay, so she was. I'm here. Verita. Verita. You want to hear the crazy part? You are projecting, so it's not if I want to hear the crazy part, it's if this whole team wants to hear the crazy part. Yeah, they can hear it. Cool. We were sitting there in the lounge, okay, and then like my fingers went a little bit. I'm okay, you know what? She knows crazy stories. Morning, did you like it? Muszę wam powiedzieć, że już wtedy byłem bardzo szczęśliwy, że podjąłem ryzyko polecenia do Kalifornii, bo ten vibe jest naprawdę niesamowity. Wtedy zrobiłbym naprawdę wiele, żeby zostać w tym miejscu. Ale czy będę mógł tam zostać oraz jak te wszystkie rzeczy się potoczą, dowiecie się oczywiście w kolejnym odcinku.